Jeśli ktoś kiedyś miał wątpliwości, z jakiego powodu ja prowadzę tego bloga, no to już nie ma tych wątpliwości. Zdrówko! Cześć! Dzisiaj zabieram Was na melanż po barcelońskich barach, które serwują tapas. Tapas, czyli hiszpańskie zagrychy. Będzie to swojego rodzaju foodbook, w którym będziecie mogli zażyć trochę barcelońskiego życia, barcelońskiej codzienności, ponieważ tapas wcinają tutaj wszyscy. I jeśli będziecie zainspirowani, aby takie tapas przyrządzić w domu, zapraszam na stronę globstory.pl, na której jest artykuł z kulisami tego odcinka, z przepisami oraz z listą miejsc, które odwiedziłam. Więc jeśli będziecie planować podróż do Barcelony, nie potrzebujecie przewodnika, bierzecie adresy i próbujecie własnymi kubkami smakowymi. Jako pierwszą odwiedziłam tę słodką, niewielką knajpkę z wieloletnią tradycją. Wiele rzeczy pozostało tu niezmienionych od kilku dekad, na przykład menu i na przykład szef. Ten przemiły pan za mną to Pepe, który mówi po angielsku tak jak ja po hiszpańsku. Na szczęście miejsce jest proste w obsłudze, bo je się tutaj tylko 4 rzeczy. To po lewej to bagietka nasączona zmiażdżonymi pomidorami i oliwą z ciepłą kiełbaską katalońską, która nazywa się botifarra. Smakuje prawie tak jak nasza polska podwawelska. Po prawej ta sama wersja chleba plus anchois. A to sałatka, pokrojony pomidor z cebulą, oliwą i oliwkami. Hiszpanie są bardzo dumni ze swoich pomidorów i mają rację, dlatego że jeśli pójdziecie do jakiegokolwiek warzywniaka i wybierzecie najtańsze pomidory, to gwarantuję, że będą przepyszne, będą jednocześnie pełne miąższu i bardzo soczyste, dlatego nawet taka zwykła, prosta przystawka w postaci pokrojonego pomidora z cebulą, oliwkami jest wyśmienita. Poza tym, pamiętacie odcinek o glutaminianie sodu? No to pomidory są jego źródłem. Nic dziwnego, że ma to taki intensywny smak. Widzę, że wszyscy zamawiają tutaj te rybki. Nie jestem pewna, czy powinnam je jeść z głowami. Z tego co wiem, po Turcji, bo w Turcji też serwuje się tego rodzaju ryby, niektórzy je jedzą z głowami, inni bez, natomiast wszyscy jedzą je razem z kręgosłupem. Gatunków podawanych w ten sposób rybek jest kilka. Najważniejsze jest to, by były świeże. Przy tak prostych potrawach, jakim są tapas, nie ma miejsca na ściemę, dlatego że jest tutaj zaledwie 3-4 składniki w każdej z nich i nie ma niczego, co zasłoni Wam smak. Wszystko musi być świeże, musi być pierwszej świeżości i doskonałej jakości. Gadam jak Magda Gessler, nie? Ha! Bezos. To już inne miejsce, dość popularna knajpa w samym centrum Barcelony, serwująca potrawy tradycyjne, ale podkręcone przez szefa kuchni Daniela. Na przykład żeberka wieprzowe w sosie miodowo-musztardowym, marynowane w oleju i pieczone wolno przez kilka godzin. Te 2 urocze kulki to bomby. Te są autorskiego przepisu, ale wiele podobnych rzeczy znajdziecie w innych knajpach. Tu w wersji z mielonym mięsem wieprzowym, cebulą, śmietanką i ziemniakami, zmielonymi razem na gładką masę, uformowane w kule, usmażone i podane z sosami. I na koniec kalmar nadziewany farszem z cebuli, pomidora, papryki i bakłażana. I przypieczony palnikiem. Kucharz zdradził mi, że wybierając kalmary na targu, muszą zwracać uwagę na ich rozmiar, biorą więc ten talerzyk i mierzą, robiąc zakupy. Ledwo się ruszam i to było pierwsze jedzenie, które mi tak smakowało będąc zimnym, a zimne było dlatego, że najpierw je nagrałam, zanim je zjadłam. Podobno najlepsza kuchnia w Hiszpanii jest na północy, czyli w Galicji i w kraju Basków. I właśnie z kraju Basków wywodzą się pinchos, czyli takie małe kanapeczki, najczęściej na bagietce, ale też widzę tutaj mają je na przykład w croissantach czy innym pieczywie. Pinchosy je się na zimno i na ciepło. Te na ciepło oczywiście nie są tutaj wystawione. Działa to w ten sposób, że bierzemy sobie talerz i przechadzamy się wzdłuż bufetu i wybieramy to, co nam najbardziej wpadnie w oko. I na końcu kelnerka podlicza ilość pozostałych na naszym talerzyku wykałaczek i tyle płacimy. Zazwyczaj pinchos mają jedną cenę albo podzielone są na kilka sekcji, na przykład wszystko tutaj ma 1 euro, wszystko tam ma 2 euro, ale zdaje się, że w tej restauracji wszystkie pinchos mają jednakową cenę.
How much do they cost? All costs the same price and the price is €1.95. €1,95. No właśnie, tutaj wszystkie pinchosy dostaniemy za €1,95. Moje łupy to bagietka ze smażoną kiełbaską baskijską o nazwie cyksora. Nie wiem. Potem mamy znowu klasykę tamtejszej kuchni, czyli pasztet albo placek warzywny z dżemem pomidorowym i orzechami. Oraz wieloskładnikowa kanapka na słodko z serem, dżemem, orzechami. Pełną rozpiskę składników znajdziecie, tak jak już wspomniałam, na blogu, link poniżej. Mała rzecz, a cieszy i były pyszne. Na koniec będzie oryginalnie, czyli kuchnia autorska i dość kreatywna. Możecie tu zjeść lunch, ale jeśli chcecie zabrać dziewczynę na imponującą kolację, no to spójrzcie tylko. Orkiszowy chleb, na nim ser, anchois i pomidorowa konfitura. Przy tym daniu trochę czasu spędziłam na odgadywaniu składników. Spójrzcie, to wygląda jak ogród po prostu. To sałatka z glonów. Glony rosną sobie na trawce z quinoa i kiełków z dodatkiem shiro miso. Obok są cebulki konserwowe i kawior z oleju sezamowego. Szkoda jeść takie ładne. Tam szkoda. Om nom nom nom. A to czarny ryż Venere z emulsją z awokado i kolendry oraz tymi słodziutkimi, małymi warzywkami. Pamiętajcie, będąc w Barcelonie, nie przegapcie porządnego tapas, czy to w postaci prostych ziemniaków z sosem, czy imponujących sałatek w kształcie ogrodu. Ważne, aby nie jeść samemu i o to głównie chodzi w tapas. I tak na marginesie od tapas. Jeśli będziecie w Barcelonie na początku roku, powiedzmy do marca, spróbujcie znaleźć calçotadę, czyli wydarzenie, na których je się calçots, czyli młode pory z grilla maczane w specjalnym sosie. Tutaj jestem z grupą przyjaciół na prywatnej calçotadzie. Pamiętajcie, by zabrać z sobą mokre i suche chusteczki. Kto jest głodny? Mają mnóstwo soku, mnóstwo miąższu. Świeżutkie. Ale oś mi się wbiła chyba w gardło. Zeżarłam z głową. Jako jedyna nie miała żadnych ości. Dobrze, skoro ość ugrzęzła mi w gardle, pora na chleb. Bierzemy